Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Słucham? Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Cześć, witam Was, moi drodzy. Zanim przejdę do materiału dzisiejszego mojego gadania, chciałbym tutaj przyłączyć się do komunikatu policji i przedstawić Wam list gończy za członkiem mafii PiS, Marcinem Romanowskim, ksywa wiceminister sprawiedliwości. Mafia ta zajmowała się okradaniem Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Człowiek ten dla niepoznaki zrobił sobie operację nosa, rzekomo operacja ratująca życie, ledwo uszedł z życiem, ale to już standard. No i jest poszukiwany. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, prosi się o zgłoszenie to komendzie stołecznej policji lub w najbliższej jednostce policji. To chyba tyle na temat tego osobnika. Nie będę więcej mówił, to tylko chciałem się przyłączyć w poszukiwaniu tego zaginionego kryształa z PiS-u czy z Solidarnej Rosji. A teraz przejdźmy, moi kochani, do konkretów. Jak z pewnością już wiecie, TVN i Polsat będą firmami strategicznymi. Nie będzie można ich sprzedać bez zgody rządu. Jak wiecie, też pewnie doskonale Kaczyński marzył o tym, by przejąć TVN i Polsat. Już im tak pięknie pachniało Budapesztem i Moskwą. No ale tutaj ten zły, straszny Tusk pokrzyżował plany naszemu Jarkowi. PiS już od dawna ostrzył sobie zęby i chciał odkupić TVN oraz przerobić na stację taką prorządową, jeszcze za czasów PiS-u, jak wiecie, stację taką a la Russia Today. No, spełzło nad niczym, bo Tusk znowu wystryknął na Dudka tą bandę nieudaczników. No i powiem Wam, że oni już praktycznie rozdawali stanowiska, już układali swoją ramówkę, a tu przyszedł ten zły, straszny Tusk, rozpierdolił tą pisowską szachownicę, powsadzał im pionki w dupę i teraz będą latać i wyć. A bardziej już może pasuje, że już latają i wyją jak wściekli. No bo tak wspomniałem, Tusk ogłosił, no znaczy, można inaczej powiem. Tusk jednym lewym sierpowym właśnie wybił Obajtkowi jego nowe zęby za nasze pieniądze. Ogłosił, że TVN i Polsat dołączą do wykazu firm strategicznych, które podlegają ochroną przed agresywnym przejęciem przez obcy, czytaj ruski czy węgierski kapitał. No i cały misterny plan PiS-u, Obajtka i tych węgro-ruskich sympatyków poszedł w pizdu. I w ten sposób, moi drodzy, skończyły się marzenia ruskich agentów o przejęciu polskich mediów. Twarda decyzja Tuska, takich właśnie Polacy oczekują. TVN i Polsat nigdy nie będą siały propagandy Kremla, tak jak sieje to telewizja na przykład Ruspublika. Tama została postawiona. Ale teraz zgadnijcie, kto będzie najbardziej protestował. Kto już najbardziej protestuje, kto już lamentuje, kto już skamle. Otóż decyzję Tuska o państwowej ochronie TVN i Polsatu bardzo negatywnie zareagowali już m.in. Kreml, Budapeszt, PiS, Sasin, Telewizja Republika, Sopiński, ambasador Andrejew, Obajtek, Konfederacja i cała ta pisowska oczywiście też wierchuszka. Oczywiście jestem pewien, że to jest czysty przypadek i niedomówienie. Oczywiście Obajtek
intelekt Pcimia musiał zabłysnąć swoim intelektem. Jak widzicie tutaj na Platformie X napisał: niedouczona banda TVN nie jest własnością Polski, tylko amerykańskiego koncernu Discovery. Chyba nie wpiszecie Discovery na listę strategicznych firm. Właściciel może zmieniać ciała statusowe. I tutaj, jeśli chodzi o elementarną wiedzę, którą Obajtek wspomina, to TVN SA jest polską spółką prawa handlowego, choć zagraniczną strukturą właścicielską, zarejestrowaną w polskim rejestrze przedsiębiorców IKRS jako spółka działająca na terenie RP i podlegająca polskiemu prawu. I powiem wam, się tak zastanawiam, jak taki facet mógł kierować w Polsce czymkolwiek. Wystarczy spojrzeć właśnie do KRS, by dowiedzieć się, że TVN jest polską spółką i obowiązuje ją polskie prawo. No ale ten pcimski głupek co na ten temat może wiedzieć? Jeszcze raz, ten niedouczony pcimski kręt i złodziej nie wie, że TVN to polska spółka akcyjna wpisana przez polski sąd rejestrowy. I tutaj mogę nawet podać jemu NIP, KRS i REGON dla jasności. Nie ma amerykańskiego NIP-u, nie ma KRS-u amerykańskiego czy REGON-u. Ten niedouczony pcimski przewalacz gada jak baba z magla i to coś było szefem Orlenu. Ale dlaczego tak ujada? Bo on już siebie widział jako prezesa TVN-u. No i tak jak wam wspominałem wcześniej, jego sympatycy, fanatycy, no już go widzieli jako prezesa, już go mianowali prezesem TVN-u. Ten Gangus Obajtek zamiast prezesem TVN-u co najwyżej teraz może zostać prezesem miesięcznika Tęcza w Pcimiu. No i całe te marzenia Obajtka o prezesurze TVN szlak trafił. Telewizja Publika przedstawia Węgierski szlak. Budapeszt, Węgry. Moi drodzy, powiem wam tak. Tusk podjął ogromną, ważną i słuszną decyzję o zablokowaniu sprzedaży TVN oraz Polsat dla wrogich zagranicznych spółek. Złodzieje z PiS razem z Obajtkiem na czele w latach 2015-2023 okradli Polskę na wiele miliardów złotych. Ukradzione pieniądze wywozili za granicę, także na Węgry. Ich arogancja sięgała zenitu, gdy okazało się, że za ukradzione pieniądze w porozumieniu z Orbánem, czytaj Putinem, chcieli wykupić TVN i Polsat, by dalej siać nienawiść, propagandę Kremla, dzielić Polaków, w efekcie odzyskać władzę. Na szczęście Tusk zniweczył ich niecne plany i polecił wpisać TVN i Polsat na listę firm strategicznych, co w praktyce uniemożliwia ich wykupienie przez wrogi kapitał, czytaj Putina. Decyzja według mnie była bardzo dobra. Moi drodzy, tak powiedziałem, Tusk powiedział tak: ochrona polskich mediów przed rosyjskim wrogim przejęciem wydaje się być oczywistą potrzebą chwili. To zrozumiałe, że dla każdego patrioty. Więc dlaczego politycy PiS wpadli w taką furię po ogłoszeniu tej decyzji? No, tutaj chyba nie trzeba się jakoś specjalnie domyślać. Kaczyński marzył o piątej kolumnie Putina, o Orbánie, o Węgrach. Zresztą chciał robić drugi Budapeszt. Wiemy, jak by to mniej więcej wyglądało. I powiem wam, że no tutaj chyba trzeba to powtarzać aż do znudzenia. I trzeba to powtarzać głośno i często. PiS cały czas domaga się sprzedaży polskiej telewizji Węgrom, pomagierom Putina.
Czy to nie jest coś w rodzaju targowicy? Powiem wam tak, moi drodzy, gdyby PiS tak de facto kontrolował już tak naprawdę wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne, to wygraną w kolejnych wyborach miałby w kieszeni. I o to też tutaj chodzi. Dlatego decyzja Tuska ma fundamentalne znaczenie dla ocalenia polskiej demokracji. I jest jeszcze inny aspekt decyzji Tuska w sprawie TVN. Bo pozwolenie na to, aby tak zaparkowane w Stanach pieniądze ukradzione przez PiS wróciły do Polski jako inwestycja w TVN, oznaczałoby, że wszyscy ci dziennikarze, którzy przez minionych 8 lat nie oddali władzy tej pisowskiej władzy swojej niezależności, znaleźliby się na bruku. Powiem wam w ten sposób. Pewnie ktoś powie, że no tak, to jest Tuskowa telewizja. Być może. Nie wiem, nie oglądam żadnej telewizji. Jeśli już, to jakieś tam wyłapuję fragmenty w necie, bo już jak wiecie, nie oglądam od wielu lat żadnych wiadomości, żadnej telewizji. Ale moim skromnym zdaniem uważam, że to powinno być wyśrodkowane, nawet gdyby to była Tuskowa telewizja, nawet gdyby, załóżmy. PiS ma swoje telewizje, ma Radio Maryja, ma w Polsce, ma Republikę, no ma kilka tych stacji, miał też ogólnopolską stację. Chciał jeszcze wtedy, pamiętacie, zagarnąć TVN za swoich rządów. Chciał mieć całą... Wykupili gazety wszystkie niemalże. Chcieli mieć kontrolę kompletnie nad wszystkim. Wtedy, jak wiecie, ludzie są podatni na to, co mówią w telewizji, szczególnie starsi ludzie. I mogliby mówić, kłamać, manipulować do woli. Teraz jest TVN, jest Republika, jest jakieś zrównoważenie, są stacje, które obnażają kłamstwa, obłudę PiS-u. Tak jak Republika, oczywiście ona tam przesadza, wymyśla, ale jest stacja Republika, która oczernia rząd. No i okej, niech sobie będzie. Ale są stacje, które mówią prawdę o PiS-ie, które obnażają to, co pisowcy chcieliby ukryć. I gdyby mieli wszystkie media pod sobą, to powiem wam, że byśmy się niewiele mogli dowiedzieć w tym temacie, co PiS narobił, Zresztą jak wszyscy doskonale wiecie, że prasa to jest czwarta władza w kraju. Powiem wam tak, jak wiecie, teraz już standardowe teksty puszczają, że to Białoruś, że ustawami Tusk chce zawładnąć media i tak dalej. No, typowe dla pisowców krótka, wybiórcza pamięć. Albo też jak to zwał, tak zwał, nazwijmy to moralnością Kalego. I zaraz wam powiem dlaczego. Jak większość z was pewnie wie, PiS już fetował przejęcie TVN, najpierw w 2021 roku ustawą, teraz próbował kapitałem węgiersko-rosyjskim. Czy moi drodzy czy państwo może pozostać obojętne, gdy za pomocą mediów podejmowana jest próba demontażu demokracji? Czy rząd ma prawo skapitulować? No oczywiście, że nie. Kaczyński już witał się z gąską, a właściwie z ruskim niedźwiedziem, a tymczasem Tusk ogłosił wciągnięcie Polsatu i TVN-u na listy strategicznych ważnych dla państwa firm. Takie podmioty podlegają ochronie przed niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem, wrogim przejęciem. Jak pamiętacie, Tusk kiedyś też Morawieckiemu postawił taką tamę, bo chciał sprzedać ruskim naszą
perłę w koronie, Azoty. No ale nie udało się Morawieckiemu sprzedać, to doprowadził ją do ruiny. Ale to jest już na inny temat. I tutaj, wracając do tematu o wrogim przejęciu, tutaj z taką próbą mamy, czy mieliśmy na szczęście do czynienia teraz. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, moi drodzy. Kaczyński ręka w rękę z Orbánem przejmują na zamówienie Putina TVN i meblują ją na modłę Ruspubliki. Kierowanie alternatywnej rzeczywistości i taka typowo wielka pralnia pisowskich mózgów. Temu wszystkiemu właśnie zapobiegł Tusk, bo w Polsce potrzeba rzetelnych mediów, nie ścieku informacyjnego na zamówienie PiS. A czemu mówię, że w 2021 roku pisowcy próbowali przejąć TVN? Na szczęście ludzie protestowali, ludzie się temu sprzeciwiali, bo powiem wam, że Polacy są różni, o tym doskonale wiemy. Moi drodzy, Polacy, jak wiecie, nie jest to żadna tajemnica, są teraz wyjątkowo skłóceni, ale potrafią walczyć o swoje, zawsze tak było. Tak jak wspomniałem, PiS w 2021 roku próbował już przejąć władzę i zachwalał nawet podjęcie kroków podobnych, które podjął Tusk. Tylko że Tusk podjął te kroki, żeby zapobiec wrogiemu przejęciu, czyli ukrócić działania Kaczyńskiego i jego spółki, żeby z TVN-u i Polsatu zrobić Russia Today. Nie udało się Kaczyńskiemu zeszmacić tych dwóch telewizji. Tak, wiem, dla niektórych już są szmatławce i tak dalej, ale to już, ja to pomijam, nie o to chodzi. Chodzi o to, że pisowcy już od dawna oszczyli sobie zęby na TVN. Zresztą posłuchajcie samego Morawieckiego. Oczywiście pisowcy za nic nie chcą teraz tego widzieć, słyszeć i udają, że Morawiecki tego nigdy nie powiedział. Ale jak już nieraz mówiłem, w internecie nic nie ginie. Można różne perełki znaleźć, a ta wypowiedź Morawieckiego chyba bardzo wiele wyjaśnia. Posłuchajcie. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakieś medium w Polsce, czy to bardzo duży portal, czy telewizja, czy radio, czy jakaś wielka gazeta, miałaby być kupiona przez podmiot rosyjski, chiński albo z krajów arabskich. Czy chcielibyśmy jako obywatele mieć wtedy prawo powiedzieć nie? Chyba 99% Polaków odpowie w tym przypadku, łącznie z tym panem, którego pan redaktor był łaskaw zacytować, że chcielibyśmy mieć narzędzia, które byłyby możliwe do zastosowania, aby zapobiec takim przejęciom. Każde poważne państwo musi mieć takie instrumenty. Moi drodzy, teraz troszeczkę dłużej mnie posłuchacie, ale zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że to jest dość ważne, co chcę wam przekazać, podzielić się z wami. Pomyślałem sobie, że zrobię ten materiał o próbie przejęcia TVN przez siły prorosyjskie, bo w mediach prawdy nie uświadczysz. Jest to zgodne z zasadą, że media nie piszą o mediach, albo ewentualnie robią to w sposób taki bardzo niepełny. Zastanawiałem się też nad tytułem dzisiejszego materiału. Równie dobrze mógłby brzmieć: dlaczego jesteśmy w czarnej dupie. Powiem wam tak, Tusk użył nadzwyczajnych środków, by zablokować grupy kapitałowe powiązane z Kremlem. I tutaj chwała mu za to. Oczywiście odezwali się pisowscy legaliści, którzy dopatrują się, jak zawsze, złamania prawa. Nie przeszkadzało im kiedyś, że PiS próbował odebrać licencję TVN-owi. I tutaj niestety wpisuje się to w taki szerszy kontekst przejmowania mediów przez Rosję w Europie.
Ciekaw jestem, ilu zwykłych zjadaczy chleba ma świadomość, że kanał telewizyjny Euronews należy do poplecznika Orbana. Jeszcze mniej pewnie osób wie, że TVP World w TVN World w TVP World działały osoby powiązane z reżimem Orbana i Moskwą. Wyróżnię tym razem specjalnego gościa, na przykład Michała Rachonia, to Franz Almsy, pewnie źle wypowiedziałem, to jest założyciel Visegrad Post, finansowanego oczywiście przez Kreml. Media bardzo słabo informują o rosyjskich wpływach w mediach. Pierwsza przyczyna jest bardzo prosta. To ciężkie oskarżenie i można wpaść w kłopoty. No ale po to są właśnie takie podobne kanały jak moje, żeby mówić prawdę, mówić fakty, nie wybielać. Druga rzecz jest jeszcze gorsza, to wpływy są tak znaczne właśnie w mediach, że aż strach ruszać czasami jakiś temat. Przykład tutaj, pierwszy z brzegu, grupa PMPG wydająca Wprost i Do Rzeczy. Znamy te gazetki, prawda? Należała kiedyś do Związku Przemysłowego Donbasu. Szef firmy Siergiej Tartura chciał kupować w Polsce hutę. Jego rzecznikiem był Jacek Łęski, znany z TVP. Wcześniejszy szef związku. Został zamordowany. Władzę przejął Tartuta, który był członkiem prorosyjskiego prezydenta Jankowicza i gubernatorem Doniecka, kiedy miasto przejęli Rosjanie. Wprost wypuścił nagrania, które doprowadziły do zmiany rządu w 2014 roku. Do Rzeczy, wydawany od 2013 roku, jest pismem prorosyjskim. Nie boję się tego powiedzieć, skoro oni mogą publikować tekst, na przykład PiS może się dogadać z Putinem. Do Rzeczy jest największym prorosyjskim tytułem w Polsce, ale funkcjonują przecież media ryzykowe Imperium Bucharskiego, między innymi Warszawska Gazeta czy Gazeta Finansowa, gdzie przeczytacie, że szczyt organizowany przez ONZ to pakt z diabłem. I tutaj, moi drodzy, nie znajduję słów wystarczająco obelżliwych na określenie osób, które dziś protestują przeciwko zablokowaniu transakcji przejęcia TVN przez siły kremlowskie. Jeśli robią to z niechęci do tej platformy, to są przykładem niebezpiecznych idiotów. Nie ma niestety powodów do optymizmu. TVN bał się zrobić choć jeden reportaż o spotkaniach Kaczyńskiego z rosyjskim szpiegiem Anatolijem Wasinem, mimo że Tusk mówił o tym w Sejmie. Każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ostatnio na antenie TVN24 ukazał się reportaż o dezinformacji pod tytułem Wirus z Kremla. I wymieniono tam łaskawie chyba tylko z 2 nazwiska sędziego Szmida i Jankowicza. No oczywiście ci panowie powiązani z PiS-em, a teraz u Łukaszenki siedzą. Nie starczyło dziennikarzom z TVN-u odwagi, żeby zinfiltrować ich zwierzchników prorusów. Ta bojaźliwość TVN nie tłumaczy się ostrożnością procesową. Widzimy więc, moi drodzy, ale redaktor mówi, że nie ma dowodów, że jest prorosyjski. Tymczasem przemawia Kaczorowski, założyciel prorosyjskiej telewizji Emisja TV. I przykładów można tutaj mnożyć.
Może chodzi o amerykańskiego właściciela, jeśli taki koncert jak Discovery, Warner Bros. Za Bidena wołał, żeby TVN trzymał się pewnych ostrożnych ram po wygranej Trumpa, może być tylko gorzej. Tymczasem, moi drodzy, kluczowa postać w koncernie Warner Bros. Discovery, David Zaslav, stawia na Trumpa, licząc, że ten umożliwi mu dalsze fuzje platform streamingowych. To też może wiele wyjaśniać. Paradoks polega na tym, że aby dowiedzieć się więcej o grupach kapitałowych stojących za próbą przejęcia TVN, lepiej omijać media. Możecie na przykład przeczytać wątek Tomasza Zema na Platformie X, do czego serdecznie zachęcam i polecam. Nie jest też tajemnicą i tutaj według badań większość ludzi czerpie swoją wiedzę o świecie właśnie z telewizji. Polsat jest sparaliżowany, TVN się boi. Pozostaje drugie źródło wiedzy, czyli internet. Tu toczy się jednak bardzo nierówna walka. Powiem tak, zwykły człowiek ma przeciwko sobie armię moskiewskich troli. Na przykład dziś Trump Jr. udostępnił wpis neonazisty Jacka Poskaba. Mem był obraźliwy dla prezydenta Ukrainy, ale spodobał się z kolei też Muskowi. Posobiec był w dobrych relacjach z TVP World. I powiedzcie mi, skąd brać ten cały optymizm? Słyszałem jednego z obecnych wiceministrów niedawno w Sejmie, który mówił, że kupił pan samoloty od Koreańczyków, ale nie kupił pan pocisków. Nieudacznik. No panie redaktorze, nieudacznik. No nieudacznik. Czy kto jest nieudacznikiem? No ten wiceminister z Platformy. Ale to nieprawda jest? Są pociski? Są rakiety do tych samolotów? Oczywiście Gdzie one są? te rakiety są amerykańskie, a więc właśnie. należało z Amerykanami. Ja rozpocząłem takie rozmowy. Wtedy nie ja powinien rozpocząłem takie równocześnie rozmowy. tych spraw załatwić? Ależ oczywiście, że ja je załatwiałem. Tylko nie starczyło mi czasu. Także tak, TVN i Polsat na liście podmiotów strategicznych. Rząd pod przewodnictwem Tuska podjął decyzję, tak jak powiedziałem, o państwowej ochronie TVN i Polsatu. Decyzja ta oznacza, że bez zgody rządu stacje te nie mogą być sprzedane. Na tą decyzję polskiego rządu o państwowej ochronie TVN i Polsatu bardzo nerwowo i negatywnie, tak wspomniałem, zareagowali Sasin, cały PiS, Konfederacja, Telewizja Republika, Obajtek, Sopiński ze Zbiorowej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no oczywiście Kreml, Budapeszt, ambasador Rosji Andriejew i prawicowy Twitter, czyli Platforma X. No powiem wam, że naprawdę doborowe towarzystwo, które planowało wspólnie wykupić TVN i Polsat, aby odciąć polskie społeczeństwo od prawdziwych, rzetelnych informacji, a zastąpić je siejącą, kłamliwą nienawiść i dezinformację, taką dezinformacyjną tubą propagandową z Nowogrodzkiej za pośrednictwem właśnie Budapesztu i Kremla. PiS twardo broni prawa do przejmowania polskich mediów przez kapitał rosyjski i jej sojuszników. I tutaj pytanie, czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, kim oni są, do czyjej bramki grają? W tej całej sprawie TVN-u i Polsatu ubrał się PiS w ornat, a na mszę ogonem dzwoni. To, że pod planem przejęcia TVN przez orbanowskie Węgry podpisują się politycy PiS, wystawia im jednoznaczne świadectwo. Dobrze, że Tusk go w zarodku zadusił. Zagadka dla was, moi drodzy. Kto wypowiedział następujące słowa?
I tutaj cytuję: wyobraźmy sobie sytuację, że w jakieś medium w Polsce, czy to bardzo duży portal, czy telewizja, czy radio, czy wielka gazeta, miałaby być kupiona przez podmiot rosyjski, chiński albo pochodzący z krajów arabskich. Czy chcielibyśmy jako obywatele mieć wtedy prawo powiedzieć nie? Chcielibyśmy mieć takie narzędzia możliwe do zastosowania, by zapobiec takim przejęciom. Koniec cytatu. Podpowiem Wam, że już to słyszeliście w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, PiS chciał z TVN zrobić to, co z regionalną prasą. I tutaj Wam powiem, jak wiecie, powiedział to Morawiecki, premier rządu Zjednoczonej Prawicy. Zrobił to w lipcu 2021 roku, gdy PiS niespodziewanie ogłosił, a potem przegłosował tak zwany Lex TVN. W skrócie chodziło o taką zmianę ustawy o radiofonii i telewizji, by inwestorzy spoza Unii Europejskiej nie mogli posiadać większościowych udziałów w polskich telewizjach. W skrócie chodziło o taką zmianę ustawy o radiofonii i telewizji, by inwestorzy spoza Unii nie mogli posiadać większościowych udziałów w tych polskich telewizjach. Morawiecki kłamliwie tłumaczył, że chodzi o ochronę polskich mediów przed wrogimi siłami. Tak naprawdę chodziło jednak o przejęcie kontroli nad należącą wówczas do amerykańskiego koncernu Discovery telewizję TVN. Kiedy latem 2021 roku do polskiej polityki wrócił Tusk, PiS, szykując się do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, chciał, wzorując się na węgierskim premierze Orbanie, położyć rękę na ostatniej niezależnej telewizji. Dla tych, którzy już zapomnieli, TVP kierowana przez Kurskiego była bezwzględną maszyną propagandową. Sam Goebbels wstydził się, że nie potrafił tak jak Kurski. Telewizja Polsat miała do rządu PiS, delikatnie mówiąc, życzliwo wstrzemięźliwy stosunek. Czy to było wynikiem m.in. korzystnej transakcji zakupu od Polsatu praw do transmisji imprez sportowych przez TVP? Obecnie sprawdza to prokuratura. Ale prawda jest taka, gdyby udało im się przeforsować i wyegzekwować przepisy, TVN spotkałby los kilkudziesięciu gazet regionalnych należących do Polska Press. Po przejęciu ich w 2020 roku przez Obajtka, przez Orlen, przeprowadzono w nich czystkę i przekształcono w propagandowe szmatławce PiS. Nie udało się, bo nadciągnęła rosyjska inwazja na Ukrainę i uchwalone w grudniu 2021 roku Lex TVN Duda zawetował pod presją Waszyngtonu. W sytuacji nadchodzącej wojny, tutaj pamiętamy, że według prognoz Kijów miał upaść w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Niszczenie relacji z głównym sojusznikiem byłoby po prostu szaleństwem nawet dla PiS-u. Dzisiaj z kolei partyjni koledzy Morawieckiego oburzają się, że Tusk wpisał TVN wraz z Polsatem na listę przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu, co powoduje, że bez zgody rządu nie można zmienić ich właścicieli. Padają zaskakujące argumenty o złamaniu konstytucyjnego prawa własności i próbie podporządkowania sobie mediów. Tak dobrze, moi drodzy, słyszycie. PiS broni dziś konstytucji i dziennikarzy. Powiem wam, że bardzo przewrotni są.
Tymczasem, moi drodzy, Tusk robi to, o czym w 2021 roku mówił dokładnie Morawiecki. Sięga po narzędzia do zapobieżenia wrogiemu przejęciu polskich prywatnych telewizji. W ten sposób może pokrzyżować plan, o którym głośno krzyczą właśnie politycy PiS, że TVN ma zostać kupiony od Amerykanów przez węgierskich oligarchów, przekazany pod zarząd Obajtka, wyczyszczony z wrogów partii i rzucony do walki z Tuskiem i Trzaskowskim oczywiście. Dzień dobry, moi drodzy. Specjalnie dla Was, moi mili, wyborcy PiS-u, dziś w naszym studiu przygotowaliśmy najświeże informacje, które z pewnością Was zainteresują. Tylko u nas znajdziecie tak rzetelne i prawdziwe wiadomości, że aż bziusio Was rozboli ze śmiechu. Na początku mamy coś absolutnie sensacyjnego. Otóż pewien poseł, zamiast głosować w Sejmie, wyłożył się na łąku i rozkosiował świeżym powieciem. Śpiewał sobie la 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 la, podskakiwał i nosił worki z piaskiem. Wszyscy pytali, kto to jest, a to nasz przyszły niezależny i bezpartyjny prezydent Alfons Nowogrodzki we własnej osobie. Moi drodzy, zastanawiam się, na ile ten plan jest celową dezinformacją pisowskich spin doktorów, które ma na celu nie tyle zmobilizować elektorat wizją przełomowego sukcesu w walce z Tuskiem, ile podkopać morale, nie wiem, załogi TVN i dziennikarzy innych stacji. Reporterzy, śledczy, korespondenci sejmowi i publicyści od lat odkrywają i rozliczają kolejne afery z udziałem PiS. Moi drodzy, można sobie wyobrazić taki hipotetyczny scenariusz, że jeśli dziennikarze zaczną martwić się o swoją przyszłość, bo przecież każdy z nich i większość Polaków pamiętają, co działo się w mediach po nastaniu Kurskiego czy Obajtka. Liczba powstających materiałów o pisowskich przekrętach mogłaby się po prostu radykalnie zmniejszyć, bo skoro PiS miałby przejąć TVN, to bezpieczna nie byłaby żadna polska redakcja. Byłoby u nas po prostu jak na Węgrzech. A dziennikarze, ci prawdziwi dziennikarze, mają prawo oczekiwać od władzy demokratycznego kraju, że zapewni im możliwość niezależnej pracy, że nie będzie tak jak rząd PiS niszczyć mediów czy przekupywać na przykład kasą z Funduszu Sprawiedliwości i że będzie reagować, gdy jakiś zewnętrzny aktor będzie próbować je przejąć i sobie podporządkować. Zaznaczmy, że gdyby scenariusz przejęcia przez Węgrów, czytaj Putina, TVN się spełnił, stacja tylko pozornie przeszłaby pod kontrolę PiS-u. Bo orbanowskie Węgry to przecież kraj na pasku Kremla. Rosjanie dostaliby tubę, którą mogliby tłoczyć polskiemu społeczeństwu swoją propagandę. A to, że pod zdradzieckim planem się podpisują politycy PiS, wystawia im jednoznaczne świadectwo. I powiem wam, że według mnie bardzo dobrze, że Tusk w zarodku to zniweczył. Dzień dobry Państwu. Specjalnie dla Was, moi drodzy, zmieniamy formę przekazu, żeby dotarł do wszystkich i żebyście zrozumieli, co w ogóle się do Was mówi, czyli naszych wspaniałych słuchaczy. Zaczynamy nasze wiadomości od tego, że nasz bezpartyjny kandydat pan Nowogrodzki nosił worki z piaskiem. Tak, moi drodzy, powtórzę Wam jeszcze raz, z piaskiem. Jesteście pewnie w szoku, no ale tak było. Trochę się rozgadałem, także już na koniec chciałbym wam powiedzieć tak. Media muszą być niezależne. Nie mogą być pod kontrolą, wszystkie media pod kontrolą jednej partii. I chciałbym wam tutaj przytoczyć słowa byłego prezydenta Finlandii. Kraju, który, tak jak inne kraje wschodniej flanki NATO, jest ofiarą rozmaitych ataków hybrydowych ze strony Rosji. Odnośnie obrony przed Rosją były prezydent Finlandii powiedział tak,
że jest to zadanie każdego obywatela, aby bronić się przed hybrydowymi atakami, przed rosyjską dezinformacją. Obywatele muszą być dobrze poinformowani i być w stanie krytycznie analizować informacje. Dlatego ważne jest, by media w kraju były niezależne i różnorodne. I powiem, że to jest święta prawda. Tylko pytanie tak na koniec, kiedy to w końcu dotrze do zwolenników i samych polityków PiS. I tym akcentem pozwólcie, że zakończę. Mam nadzieję, że zainteresował Was dzisiejszy materiał. Ja Wam już bardzo dziękuję. Oczywiście, jak zawsze, liczę na Wasze opinie, komentarze. W niedzielę, jeśli mi się uda to wszystko zgrać, że tak powiem, to spróbuję zrobić live'a o 18:00, na którego Was zapraszam. Jeśli nie, to będzie czat na żywo, ale postaram się to wszystko zgrać, bo muszę to wszystko na nowo powgrywać, poustawiać. Mam nadzieję, że się wyrobię i zdążę. Także w niedzielę tak czy siak zapraszam o 18:00, a dzisiaj już Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars